Lekcja 1. Umiejętności prawne. Obrona ludzi jest kluczowa, a prawnicy muszą umieć dobrze przemawiać. Zdecydowanie. Umiejętności komunikacyjne są niezbędne w branży prawniczej. Fascynujące jest, ile przygotowań wymaga przedstawienie sprawy. Tak, muszą jasno formułować swoje argumenty. Mógłbym zostać cieślą i pracować rękami. To wyjątkowy wybór. Obie ścieżki wymagają poświęcenia. To prawda! Podziwiam umiejętności wymagane w obu zawodach. Kontynuujmy dyskusję na temat naszych aspiracji zawodowych. To inspirujące. Bardzo chętnie. Rozważanie różnych opcji jest zawsze ekscytujące. Lekcja 2. Świadomość zdrowotna. Są choroby, na które mogą zachorować dzieci, na przykład świnka. Tak, cinka może powodować guzki na szyi, prawda? Dokładnie. Ważne jest, aby edukować rodziców na temat szczepień. Zdecydowanie. Świadomość może zapobiec epidemiom. Czy widziałeś ostatnio jakieś kampanie na temat szczepień dzieci? Mam. Szkoły coraz częściej promują edukację prozdrowotną. Świetnie. To kluczowe dla zdrowia społeczności. Tak, wspierajmy dalej te inicjatywy. Zgadzam się. Razem możemy coś zmienić. Lekcja 3. Cel i służba. Czas i wieczność przeplatają się z celem naszego życia. Tak, osiągnięcie naszego celu często jest wypełnieniem naszego obowiązku wobec innych. Dokładnie. Służba społeczności nadaje życiu głębszy sens. Zgadzam się. Pomaganie innym naprawdę wzbogaca nasze życie. Czy zastanawiałeś się nad tym, jak Twój cel wpływa na Twoje działania? Tak, służba innym jest dla mnie priorytetem. To wspaniale! Nadal odkrywajmy, jak możemy się przyczynić. Zdecydowanie. To satysfakcjonująca podróż, którą wspólnie przeżyjemy. Już nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, dokąd nas ta droga zaprowadzi. Lekcja 4. Znalezienie odpowiedniego dopasowania. Ważne jest, żeby znaleźć ubrania, które dobrze leżą, prawda? Zdecydowanie. Źle dopasowane ubrania mogą sprawić, że każdy poczuje się niekomfortowo. Tak, wolę ubrania, które podkreślają moją sylwetkę. Dokładnie. Znalazłeś już jakieś ulubione sklepy z dobrze dopasowanymi ubraniami? Uwielbiam robić zakupy w butikach, które oferują produkty szyte na miarę. Świetny pomysł. Personalizacja może zdziałać cuda. Tak, pójdziemy kiedyś razem na zakupy. Chętnie. Z przyjacielem zawsze jest fajniej. Nie mogę się doczekać. Lekcja 5. Znaczenie przerw. Wakacje są niezbędne w naszym życiu. Zdecydowanie. Pozwalają oderwać się od codziennej rutyny i przynoszą radość. Tak, to orzeźwiająco móc się oderwać i nabrać sił. Dokładnie. Czy ostatnio byłeś na jakichś niezapomnianych wakacjach?
Latem ubiegłego roku pojechałem na plażę i było cudownie. Brzmi wspaniale. Plaża jest taka relaksująca. Naprawdę uwielbiam szum fal. Zaplanujmy wkrótce wspólny wypad. Bardzo chętnie. Z przyjaciółmi zawsze jest fajniej. Lekcja 6. Jakościowy czas spędzony z rodziną. Zależy mi na spędzaniu wartościowego czasu z bliskimi mi osobami. To takie ważne. Czas spędzony z rodziną wzmacnia nasze więzi. Tak, tworzy trwałe wspomnienia, które możemy pielęgnować. Czy ostatnio planowałeś jakieś spotkania rodzinne? Tak, przyszły weekend robimy piknik w parku. Brzmi pysznie. Co będziecie robić? Będziemy grać w gry, opowiadać historie i cieszyć się dobrym jedzeniem. Świetnie. Mam nadzieję, że spędzicie razem cudowny czas. Dziękuję. Nie mogę się doczekać. Lekcja 7. Ekscytujące plany. Brzmi ciekawie. Szukasz czegoś konkretnego? Tak, mam nadzieję znaleźć nową sukienkę na nadchodzącą imprezę. Świetny wybór. O jakim stylu myślisz? Na lato skłaniam się ku czemuś kolorowemu i zwiewnemu. Brzmi idealnie. Takie sukienki są zawsze takie wygodne. Dokładnie. Chcę czegoś, co będę mogła nosić cały dzień, nie czując się skrępowana. Sprawdźmy ten uroczy butik na końcu ulicy. Tak, widziałam urocze stroje na ich wystawach sklepowych. Już nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co znajdziesz. Lekcja 8. Obserwowanie anomalii. Przepraszam, zauważyłem coś nietypowego przy wejściu do hotelu. Naprawdę? Co takiego przykuło Twoją uwagę? Wygląda na to, że na ścianie znajduje się dziwny obraz, którego wcześniej tam nie było. To ciekawe. Czy to część instalacji artystycznej? Nie jestem pewien, ale wygląda na to, że tak może być. Zapytajmy personel hotelu, czy wiedzą coś na ten temat. Świetny pomysł. Może to zaowocować fascynującymi rozmowami. Tak, uwielbiam odkrywać nowe rzeczy podczas podróży. Dowiedzmy się więcej. Lekcja 9. Starożytne sposoby. Fascynujące jest pomyśleć, jak żyli nasi przodkowie 1000 lat temu, kiedy to podstawą przetrwania było rolnictwo, łowiectwo i rybołówstwo. Absolutnie. Czy wyobrażasz sobie, że budzisz się każdego dnia o wschodzie słońca, wiedząc, że musisz zebrać jedzenie dla swojej rodziny? To musiało być nie lada wyzwania. Musieli tak dobrze znać ten teren, prawda? Tak, musieli zrozumieć pory roku, zwierzęta i rośliny. Chodziło o przetrwanie. Pomyślmy o pracy zespołowej. Rodziny spotykały się, by polować lub sadzić rośliny. No tak, musieli całkowicie na sobie polegać. Myślisz, że mieli jakiś wolny czas? Możliwe, ale wyobrażam sobie, że to było rzadkie. Mimo to musieli znaleźć radość w swoim prostym życiu.
Tak, może przy ognisku, dzieląc się historiami po długim dniu. To brzmi naprawdę wyjątkowo. Zgadzam się. Więź z naturą musiała być wtedy o wiele silniejsza. Lekcja 10. Projekt. Czy wiesz, że w 1969 roku drużyna Buffalo Bills pozyskała gracza za $1000? To niewielka kwota w porównaniu z dzisiejszymi pensjami. Wyobraź sobie, jak bardzo zmieniła się gra od tamtej pory. Dokładnie. Pierwsze kilka lat musiało być trudne dla graczy, którzy próbowali wyrobić sobie markę. Jasne, grali z taką pasją, nie tylko dla pieniędzy, ale z miłości do gry. Niesamowite, jak daleko zaszła NFL. Teraz zawodnicy zarabiają miliony. Tak, a gry są tak ważną częścią amerykańskiej kultury. Trudno uwierzyć, że wszystko zaczęło się tak skromnie. Prawda, to inspirujące, jak poświęcenie może z czasem prowadzić do sukcesu. Zdecydowanie. Myślisz, że ten wczesny gracz wyobrażał sobie taką ewolucję? Raczej nie. To musi być surrealistyczne, jak bardzo rozwinął się ten sport. Lekcja 11. Zniesione. Ciekawe jest zastanowić się nad tym, w jaki sposób pewne praktyki zostały zniesione w niektórych częściach Stanów Zjednoczonych i na Wyspach Brytyjskich. Tak, pewne zmiany były konieczne dla postępu, ale nie zawsze były łatwe. Dokładnie. Ludzie musieli dostosować się do nowych praw i sposobów życia. Dla wielu społeczności musiała to być znacząca zmiana. Z pewnością niektórzy mogli opierać się zmianom, czując głęboką więź z przeszłością. To prawda. Zmiana może być trudna, nawet jeśli jest na lepsze. Przypomina nam, jak historia kształtuje naszą teraźniejszość i przyszłość. Tak, a zrozumienie tego może nam pomóc docenić postęp, jaki osiągnęliśmy. Zgadzam się. Fascynujące jest obserwowanie, jak zmieniają się poglądy społeczne z biegiem czasu. Lekcja 12. Komunikacja. Słyszałeś o Helenie? Nie umiała mówić, ale komunikowała się za pomocą znaków. To niesamowite. To pokazuje, jak zaradni potrafią być ludzie w pokonywaniu trudności. Tak, musiała znaleźć sposób na wyrażenie swoich myśli i uczuć bez użycia słów. Zastanawiam się, jak jej rodzina przystosowała się do takiej formy komunikacji. Prawdopodobnie nauczyli się bardzo dobrze rozumieć jej sygnały, co wytworzyło między nimi wyjątkową więź. To musiało być naprawdę wyjątkowe. Komunikacja jest niezwykle ważna w związkach. Dokładnie. To pokazuje, że miłość i więź mogą wykraczać poza słowa. Zdecydowanie. To piękne przypomnienie, że możemy znaleźć sposoby na łączenie się w różnych formach. To prawda. Podkreśla siłę ludzkiej więzi, niezależnie od metody. Lekcja 13. Szlak. Jeszcze się nie zdecydowałem, ale może powinniśmy zbadać pobliski szlak w górach. Brzmi jak świetny pomysł. Jest coś orzeźwiającego w przebywaniu na łonie natury. Zdecydowanie. To idealny sposób na ucieczkę od zgiełków i pośpiechu codziennego życia. A widoki stamtąd muszą być zapierające dech w piersiach. Tak,
Mogliśmy cieszyć się widokiem i swoim towarzystwem bez pośpiechu. Uwielbiam to. Może nawet moglibyśmy spakować piknik na wędrówkę. To fantastyczny pomysł. Trochę jedzenia i świeżego powietrza sprawiłyby, że dzień byłby idealny. Dokładnie. Chodzi o wspólne tworzenie wspomnień. Nie mogę się doczekać, aż ruszę na szlaki. Lekcja 14. Rozwód. Czasami czuję, że moi rodzice już mnie nie kochają od czasu rozwodu. Trudno sobie z tym poradzić. Rozwód może naprawdę zmienić dynamikę rodziny. Tak, to tak, jakby wszystko, co znałam, się zmieniło. Chcę po prostu czuć się kochana. To zrozumiałe, że tak się czujesz. Czy rozmawiałeś z nimi o swoich uczuciach? Nie. Obawiam się, że nie zrozumieją. Może pomóc wyrażenie swoich uczuć. Komunikacja jest kluczowa, nawet jeśli jest trudna. To prawda. Chcę tylko, żeby wiedzieli, że nadal mi na nie zależy. To ważne. Czasami rodzice też potrzebują zapewnienia. Pomyślę o tym. Mam nadzieję, że to pomoże nam się dogadać. Lekcja 15. Kajakarstwo i wędkarstwo. W zeszłą sobotę było super. Najpierw poszliśmy na kajaki. Pamiętam. Woda była tak spokojna, idealna do wiosłowania. Tak, a później poszliśmy na ryby. Złapałeś coś? Tylko mała, ale ekscytująca. A jak u ciebie? Złapałem dużą rybę. Niesamowite uczucie, móc ją zwinąć. To niesamowite. Złapanie czegoś to zawsze wielka frajda. Zdecydowanie. Uwielbiam to, że każda podróż przynosi nowe przygody. Ja też. To świetny sposób na spędzenie czasu na świeżym powietrzu i obcowanie z naturą. Nie mogę doczekać się naszej następnej przygody. Lekcja 16. Nuda. Pewnego leniwego popołudnia mała Ania tak się nudziła, że nie miała nic do roboty. To brzmi frustrująco. Jak myślisz, co mogła zrobić? Wyobrażam sobie, że mogła zwiedzić swoje podwórko lub poczytać książkę. Tak, a nawet stworzyła własne gry. Wyobraźnia potrafi być potężna. Dokładnie. Czasami nuda może pobudzić kreatywność. Prawda. To ciekawe, jak brak aktywności może prowadzić do nowych pomysłów. Ciekawe, czy podczas nudy odkryła coś zabawnego. Mam nadzieję. To przypomnienie, że zawsze możemy znaleźć radość w małych rzeczach. Zdecydowanie. Nawet leniwy dzień może zamienić się w coś wyjątkowego. Lekcja 17. Eksploracja. Był pierwszym białym człowiekiem, który odkrył Botswanę, Zimbabwe, Zambię i Malawi. To niesamowite. Jakże ważna musiała być ta podróż. Tak, krajobrazy i kultury, które spotkał, były zapewne fascynujące. Nie potrafię sobie wyobrazić wyzwań, z jakimi musiał się zmierzyć podczas swoich eksploracji. Zdecydowanie.
Trzeba mieć odwagę, żeby tak śmiało odważyć się na wyprawę w nieznane. A odkrycia, których dokonał, musiały zmienić postrzeganie tych regionów. Dokładnie. Jego eksploracje otworzyły drzwi przyszłym podróżnikom i badaczom. Niesamowite, jak podróż jednej osoby może wpłynąć na historię. Naprawdę! To przypomnienie o duchu przygody, który drzemie w każdym z nas. Lekcja 18. Bunt. Bunt to słowo, które wzbudziło strach wśród najpotężniejszych imperiów w historii. Tak, to symbol buntu i walki o władzę. Ciekawe, jak może to zmienić równowagę w imperium. Zgadza się. Często wynika to z niezadowolenia wśród osób sprawujących władzę. Dokładnie. To pokazuje, jak ważne jest zajęcie się skarbami, zanim się zaognią. Tak, historia nauczyła nas, że ignorowanie problemów może mieć poważne konsekwencje. Przypomina nam, że jedność i komunikacja są kluczowe w każdej organizacji. Zdecydowanie. Wzajemne zrozumienie może zapobiec tak drastycznym środkom. Zgadzam się. Fascynujące jest obserwowanie, jak historia odzwierciedla naturę człowieka. Lekcja 19. Tajemnicza kobieta. Kilka lat później w Europie Zachodniej pojawiła się kobieta występująca pod nazwiskiem Anna Anderson. To intrygujące. Co ona twierdziła? Twierdziła, że jest członkinią rodziny królewskiej, a konkretnie Anastazją. Naprawdę? To musiało wtedy wywołać spore poruszenie. I rzeczywiście, wiele osób było sceptycznych, ale jednocześnie zafascynowanych jej historią. Rozumiem dlaczego. Tajemnica otaczająca losy Anastazji jest fascynująca. Dokładnie. Czy Anna Anderson kiedykolwiek przedstawiła jakiś dowód swojej tożsamości? Nie do końca, co spotęgowało kontrowersje wokół jej twierdzeń. Ciekawe, jak historia jednej osoby może wywołać tyle dyskusji. Lekcja 20. Czas zamętu. Zamiast pozwolić, by wojna zanikła, wybuchła wojna, która dotknęła 1/8 całej populacji. To porażająca statystyka. To musiał być druzgocący czas. Tak, wpływ na społeczności musiał być głęboki. Mogę sobie tylko wyobrazić strach i niepewność, jakie towarzyszyły tym ludziom. Dokładnie. Pamięć o takich momentach w historii jest kluczowa. Pomaga nam zrozumieć trudności, z jakimi zmagało się wielu ludzi. I jak ważne jest wyciąganie wniosków z przeszłości. Zdecydowanie. Powinniśmy czcić tych, którzy przeżyli takie wyzwania. Historia kształtuje naszą teraźniejszość, a my musimy podtrzymywać te opowieści przy życiu. Lekcja 21. Pamiątkowa pamiątka. Świetnym sposobem na upamiętnienie tego przeżycia byłaby pamiątka. Całkowicie się zgadzam. Miło jest mieć coś namacalnego. Jaki rodzaj pamiątki Twoim zdaniem byłby idealny? Może coś lokalnego, co oddaje istotę miejsca. Świetny pomysł. A co powiesz na rękodzieło? Tak,
Często opowiadają jakąś historię i wspierają lokalnych rzemieślników. Dokładnie. To sytuacja korzystna dla obu stron. Czy masz ulubiony rodzaj pamiątki z podróży? Uwielbiam kolekcjonować pocztówki. Są łatwe do noszenia i mają znaczenie. Lekcja 22. Kampania powitalna. Witamy, Joan, mnie i naszą rodzinę w waszych domach i dzielnicach. Brzmi jak naprawdę wzruszająca inicjatywa. Naprawdę tworzy poczucie wspólnoty i przynależności. Dokładnie. Jak myślisz, co ludzie o tym myślą? Wierzę, że sprzyja to zacieśnianiu więzi i przyjaźni między sąsiadami. Tak, to świetny sposób na przełamanie barier. Ponadto pozwala każdemu podzielić się swoimi historiami i kulturą. To prawda. Dzielenie się doświadczeniami wzbogaca nasze życie. Myślę, że pomaga to stworzyć bardziej wyrozumiałe i współczujące społeczeństwo. Lekcja 23. Odpowiedzialność za środowisko. Zanieczyściliśmy naszą glebę, rzeki i lasy, które odziedziczyliśmy po naszych przodkach. To poważna sprawa. Kluczowe jest zajęcie się kwestiami środowiskowymi. Zdecydowanie. Musimy brać odpowiedzialność za swoje czyny. Tak. Jak myślisz, jak możemy coś zmienić? Niewielkie zmiany w naszym codziennym życiu mogą mieć duży wpływ. Zgadzam się. Recykling i redukcja odpadów to niezbędne kroki. Równie ważne jest wspieranie zrównoważonych praktyk. Tak, chodzi o podejmowanie świadomych wyborów dla dobra planety. Powinniśmy uświadamiać innych o znaczeniu ochrony środowiska. Lekcja 24. Nowy dress code. Czy słyszałeś o nowej polityce ubioru? Nie, co się zmieniło? Wprowadzają bardziej rygorystyczne wytyczne dotyczące ubioru swobodnego. Naprawdę? Brzmi interesująco. Jakiego rodzaju przepisy oni egzekwują? Chcą promować bardziej profesjonalny wygląd w pracy. Rozumiem. To ma sens, zwłaszcza w przypadku ról związanych z obsługą klienta. Dokładnie. Wierzą, że odzwierciedla to wartości firmy. Czy uważasz, że ludziom będzie trudno się przystosować? Być może na początku tak będzie, ale myślę, że większość się przyzwyczai. Lekcja 25. Wynajem wakacyjny. Myślę, że wynajęcie mieszkania na wakacje zapewniłoby nam więcej prywatności i sprawiłoby, że czulibyśmy się jak w domu. Świetny pomysł. Może być o wiele przytulniej niż w hotelu. Dokładnie. Poza tym możemy gotować posiłki i wygodnie się relaksować. Czy szukałeś już jakichś konkretnych miejsc? Znalazłem kilka opcji, które wyglądają niesamowicie, szczególnie blisko plaży. Brzmi idealnie. Bliskość plaży to duży plus. Tak, wyślę ci linki, żebyś mógł je zobaczyć. Bardzo chętnie. Znajdźmy idealne miejsce na nasz wypad.
Już nie mogę się doczekać planowania tej przygody. Lekcja 26. Zapewnienie komfortu. Rozumiem całkowicie. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby każdy gość czuł się komfortowo. Tak, ważne jest stworzenie przyjaznej atmosfery. Czy pomyślałeś o konkretnych udogodnieniach, które mogłyby uprzyjemnić im pobyt? Myślę, że miłym gestem byłoby zaoferowanie bezpłatnych przekąsek i napojów. Świetny pomysł. Małe gesty mogą wiele zdziałać. Zdecydowanie. Powinniśmy również rozważyć zapewnienie lokalnych przewodników po atrakcjach turystycznych. Tak, Dzięki temu goście będą mogli łatwiej zwiedzić okolice. Zbierzmy więcej pomysłów, aby ulepszyć ich doświadczenia. już się nie mogę doczekać. Lekcja 27. Eksperymentowanie ze światłem. Z jakimi technikami lubisz eksperymentować w swojej fotografii? Lubię bawić się światłem i cieniem, aby nadać swoim zdjęciom głębi. To fascynujące. Światło naprawdę potrafi zmienić nastrój zdjęcia. Dokładnie. Uwielbiam też uwieczniać odbicia w wodze. Odbicia mogą dodać zdjęciom niepowtarzalnego elementu. Tak, chodzi o znalezienie odpowiedniego kąta i czasu. Czy ostatnio zrobiłeś jakieś pamiątkowe zdjęcia? Udało mi się zrobić kilka pięknych zdjęć z zachodu słońca w zeszły weekend. Brzmi wspaniale. Zaplanujmy wkrótce wspólny spacer fotograficzny. Lekcja 28. Robienie różnicy. Tak, szerzenie świadomości jest kluczowe w przypadku ważnych kwestii. Zdecydowanie. Razem możemy coś zmienić w naszej społeczności. Na temat jakich problemów chcesz najbardziej zwiększyć świadomość? Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój leżą mi na sercu. To ważny temat. Czy brałeś udział w jakichś wydarzeniach z tym związanych? Tak, w zeszłym miesiącu wziąłem udział w lokalnej akcji sprzątania. To fantastyczne. To wspaniale, że działasz w swojej społeczności. Wierzę, że niewielkie wysiłki mogą prowadzić do znaczących zmian. Wspierajmy się nawzajem w naszych działaniach. Lekcja 29. Dzielenie się wiedzą. Chcę, żebyście powiedzieli to swoim dzieciom i mam nadzieję, że dzieci w całym kraju również to usłyszą. To mocny przekaz. Co chcesz, żeby zrozumieli? Chcę, żeby wiedzieli, jak ważne jest okazywanie życzliwości i szacunku każdemu. Zdecydowanie. Nauka empatii może kształtować lepszą przyszłość. Tak, to dla nich niezwykle ważne, żeby dorastać w duchu tych wartości. Czy zastanowiłeś się, jak skutecznie przekazać tę wiadomość? Myślę, że opowiadanie historii może być świetnym sposobem dotarcia do nich. Wspaniały pomysł. Historie mogą pozostawić trwały ślad. Spróbujmy wymyślić kilka historii ilustrujących te wartości. Lekcja 30. Świadomość korupcji. Tak, szokujące jest to, że korupcja wciąż może się rozwijać w naszym społeczeństwie.
Zdecydowanie. To przygnębiające widzieć, jak to wpływa na tak wiele istnień. Co twoim zdaniem można zrobić, aby zwalczyć ten problem? Uważam, że podnoszenie świadomości i promowanie przejrzystości jest sprawą zasadniczą. Tak. Edukacja odgrywa kluczową rolę w budowaniu poczucia własnej wartości u ludzi. Czy widziałeś jakieś inicjatywy mające na celu walkę z korupcją? Mam. Niektóre organizacje ciężko pracują na rzecz promowania dobrego zarządzania. To zachęcające. Wspierajmy te działania w każdy możliwy sposób. Zgadzam się. Razem możemy walczyć o lepszą przyszłość. Lekcja 31. Wyzwania i nadzieja. Tak, ostatnio spotkałem się z wyzwaniami. To było trudne, ale jestem pełna nadziei. A jak u ciebie? Ja też miałem swoje trudności, ale staram się myśleć pozytywnie. To właściwe podejście. Kupienie się na pozytywach może wiele zmienić. Zdecydowanie. Wierzę, że każde wyzwanie czegoś nas uczy. Dokładnie. Czy wyciągnąłeś z tych doświadczeń jakieś cenne wnioski? Tak, odporność psychiczna jest kluczowa. Pomaga mi przetrwać trudne chwile. To potężna lekcja. Nauczyłem się szukać pomocy, kiedy jej potrzebuję. Dobrze powiedziane. Proszenie o pomoc świadczy o sile, a nie słabości. Lekcja 32. Opcje transportu. Nieźle. Czy są też dostępne taksówki? Tak, widziałem taksówki czekające tuż przy stacji. Świetnie wiedzieć. Dzięki temu poruszanie się jest o wiele łatwiejsze. Zdecydowanie. Wolę brać taksówkę, kiedy mam bagaż. U mnie też tak jest. Czasami jest wygodniej niż transport publiczny. Zgadzam się. Poza tym, dotrzesz do celu szybciej. Dokładnie. Wolisz zamawiać taksówkę przez aplikację? Tak, zamówienie przejazdu za pomocą aplikacji jest bardzo proste. Przydatna jest również możliwość śledzenia czasu przyjazdu samochodu. Lekcja 33. Niezbędne rzeczy w podróży. Czy jest coś jeszcze, co powinienem wiedzieć? Zabierz ze sobą kapelusz i krem z filtrem przeciwsłonecznym, bo słońce może być mocne. Dobra rada. Ochrona przed słońcem jest bardzo ważna podczas podróży. Zdecydowanie. Już kiedyś się tego boleśnie nauczyłem. Auć, oparzenie słoneczne nigdy nie jest przyjemne. Nie, nie jest. Teraz zawsze noszę krem z filtrem w torebce. Mądry ruch. Masz ulubioną markę? Lubię stosować kremy z filtrem mineralnym. Są delikatne dla mojej skóry. Świetny wybór. Miło znaleźć produkty, które dobrze się u Ciebie sprawdzają. Lekcja 34. Czytanie umowy najmu. Bardzo ważne jest, aby przed podpisaniem umowy najmu dokładnie ją przeczytać. Zdecydowanie. Wiele osób pomija szczegóły i później żałuje. Dokładnie.
Jakie konkretne szczegóły uważasz za najważniejsze? Uważam, że kluczowe znaczenie mają warunki płatności i wszelkie dodatkowe opłaty. Tak, jeśli nie będziesz ostrożny, może się to naprawdę kumulować. Ważne jest również, aby znać czas trwania umowy najmu. Jasne. Nie chciałbyś się uzależnić od czegoś, do czego nie możesz się zobowiązać. Dokładnie. I warto sprawdzić zasady odnawiania umowy najmu. To świetna uwaga. Niektórzy właściciele mają bardzo szczegółowe zasady. Lekcja 35. Zakupy koszul. Jasne. Jakiej koszuli szukasz? Myślę o czymś swobodnym i wygodnym, może o mieszance bawełny. Brzmi fajnie. Preferujesz jakieś konkretne kolory? Zazwyczaj wybieram jasne kolory, szczególnie w cieplejszych miesiącach. Jasne kolory są świetne na lato. Lubisz też wzory? Tak, uwielbiam paski i kwiatowe wzory. Dodają zabawnego akcentu. Kwiatowe wzory są takie radosne. Sprawdziałeś już jakieś sklepy? Jeszcze nie, ale zamierzam najpierw poszukać więcej opcji w internecie. Zakupy online są takie wygodne. Możesz łatwo porównywać style.